Czy w Australii jest tak dobrze, jak pokazują media? W komentarzach bardzo często czytam, że w Australii zarabia się ogromne pieniądze. To prawda, ale czy wysokie zarobki oznaczają, że życie jest tanie? Dzisiaj pokażę Wam prawdziwe nasze rachunki. I nie będą to szacunkowe liczby z internetu, które pokazują. Pokażę Wam, ile my wydajemy, jaki jest koszt życia nasz. To są rachunki, które płacimy my co miesiąc, a na końcu sami ocencie, czy życie w Australii nadal się opłaca. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Życie bez scenariusza z zachodniej Australii. Jeśli trafiliście tu pierwszy raz, mam na imię Basia, mieszkam 18 lat prawie w zachodniej Australii, w okolicach Perth. Na moim kanale pokazuję prawdziwe życie tutaj w zachodniej Australii, co robimy, czym się zajmujemy, jak żyjemy. Po prostu jak wygląda to naprawdę. Jeżeli takie filmy Was interesują, zapraszam do subskrypcji kanału, łapek i tego wszystkiego, co tam trzeba. A teraz przejdźmy do konkretów. Co chcę Państwu dzisiaj powiedzieć? Nim zacznę, ile zarabia się w Australii? Zanim pokażę Wam nasze rachunki, chciałabym najpierw powiedzieć kilka słów o zarobkach, bo to jest też najczęstsze pytanie od Państwa. Bo same wydatki nic nie znaczą, prawda? Jeśli nie wiemy, ile ludzie tak naprawdę tutaj zarabiają. Od 1 lipca 2026 roku minimalna stawka godzinowa w Australii wynosi $26,44. To jest minimalna. Przy pełnym etacie minimalnej płacy to jest 52 tysiące brutto na rok. Średnie wynagrodzenie osób pracujących na pełny etat wynosi na dzień dzisiejszy, czyli od 1 lipca, brutto $114,000 rocznie, czyli mniej więcej 9,5 tysiąca dolarów miesięcznie. W zależności oczywiście od zarobków. Zaraz Wam powiem średnio mniej więcej, ile się w jakiej dziedzinie zarabia, ale tak dla przykładu, jeżeli ktoś zarabia 60 tysięcy dolarów rocznie, to na miesiąc wychodzi około 4200 na miesiąc. To nie jest dużo. To powiem Wam, wedle mojej oceny nie jest to dużo i ciężko by było się utrzymać za taką kwotę. Przy 90 tysiącach na rok jest to około 5900 miesięcznie. Osoba zarabiająca powyżej 120 tysięcy dolarów rocznie otrzymuje około 7600 dolarów netto miesięcznie. Są też zawody, w których można zarabiać znacznie więcej. Powiem Wam przedział tych zawodów. Zaraz Wam powiem, bo właśnie sobie przygotowałam tutaj dla Państwa, żebyście mieli takie porównanie. Na przykład przykładowe zarobki brutto. Ja mówię tutaj zarobki brutto w Australii według zawodów na rok 2026. Ze statystyk wyszło mi, że tutaj w zachodniej Australii w 2026 roku zrobiłam sobie taką statystykę, sobie przejrzałam i na przykład sprzedawca stawka godzinowa wynosi $30, od $30 do $38. To jest średnio 60 do 75 tysięcy brutto rocznie. Magazynier od $32 do 42. To jest 65 tysięcy do 85 tysięcy brutto na rok. Kierowca ciężarówki, bo dużo z Was pisze, że macie kwalifikacje, co chodzi o jako kierowcy ciężarówki. Kierowcy ciężarówek zarabiają średnio od $35 do $50 na godzinę. To wychodzi około 75 tysięcy do 110 tysięcy rocznie brutto. Opiekun osób starszych. Ile kosztuje, czyli takie age care, ile średnio
mogą zarobić pracownicy tak jako support worker. Od $35 na godzinę do 45. I to wychodzi średnio, oczywiście mówimy tutaj o pełnym etacie. To jest od 70 000 do 95 000 na rok. Budowlańcy. Ile mogą zarabiać budowlańcy? Budowlańcy piszą, że od $40 na godzinę do 60 i to wychodzi rocznie $85 000 do $130 000 brutto. Elektrycy od $50 do $75 na godzinę, od 100 000 do 150 000 rocznie brutto. Hydraulicy od $50 do $80 na godzinę, 100 do 160 000 na rok brutto. Pielęgniarki. Ile zarabiają pielęgniarki? $42 do $65. To jest 85 do 130 000 brutto na rok. Nauczyciele ile zarabiają? Od 90 000 do 130 000 na rok. Policjanci od 85 000 do 120 000 na rok brutto. No więc widzicie, przedział zarobków jest bardzo, bardzo zbliżony, tak można powiedzieć. No wiadomo, są zawody, które można zarobić dużo większe pieniądze. Górnictwo, czyli FIFO, od 120 000 do 220 000 brutto na rok. I to jest chyba największy zarobek, co chodzi o tutaj zachodnią Australię. I jak Wam już mówiłam wcześniej, od 1 lipca 2026 roku minimalna płaca, minimalne wynagrodzenie w Australii wzrosło o 4,75%. Minimalna godzina jest $26,44. Wiecie co, wysokie zarobki w Australii to jest tylko jedna strona medalu. No bo wedle tego, co jakbyście to przeliczyli sobie nie wiem, $100 000 razy 2,6, bo tak stoi dolar w stosunku do złotówki, no to wychodzą Wam olbrzymie kwoty. Ale teraz popatrzmy na drugą stronę medalu. Również ważne są koszty życia. No bo samo to, że te kwoty przemawiają do nas po prostu jak z bajki, no tak do końca nie jest, bo mamy te koszty życia. No a koszty życia są tak jak wszędzie. Są podatki, są codzienne wydatki. Zaraz Wam powiem, jak to wygląda u nas, bo prawdziwe rachunki, no niestety są i sami ocencie, czy przy takich pensjach życie w Australii jest opłacalne. Dobra, jedziemy. No bo dziś chciałam Wam pokazać właśnie, jak wygląda to z pułapu zarobków, a teraz przejdę do... Były to zarobki oczywiście na jedną osobę. Jeżeli jesteście w przypadku, tak jak ja jestem z mężem, jesteśmy razem, więc mamy dwie pensje. Mój mąż ma jedną, ja mam drugą. Już Wam też nieraz mówiłam, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo ja dostaję wypłatę w jednym tygodniu, a mój mąż dostaje wypłatę w drugim tygodniu. Więc można powiedzieć, tak naprawdę mamy wypłaty co tydzień, co jest idealne wyjście. Nie czujecie się, nie macie właśnie tego stresu, że musicie raz w miesiącu czekać na tą wypłatę i czy mi starczy, czy nie. Tu nie, tu możemy sobie pozwolić, że wiemy, że przyjdą nam rachunki, a rachunki jak przychodzą, to nie są tak, że masz płacić tu i teraz, tylko masz na to na przykład 2 czy 3 tygodnie, bo one przychodzą dużo wcześniej, albo są ściągane bezpośrednio z konta, więc no, możemy się do tego przygotować, czy, czy będzie nas na to stać, czy nie. Ale jak to wygląda w naszym przypadku, tutaj u mnie w domu? No, nasze rachunki, kochani, powiem Wam, zrobiłam sobie też taką tabelkę, przygotowałam sobie. Mój miesięczny taki budżet, jak wygląda tutaj w Perth w 2026 roku. No i słuchajcie, sama się zaskoczyłam, że aż tyle wydaję. Naprawdę, że tyle wydajemy, no ale no, no liczby mówią same za siebie. No nic nie jesteśmy w stanie zrobić. No ale posłuchajcie, powiem Wam płaty w miesiącu.
Podzieliłam to oczywiście, bo niektóre rachunki przechodzą co 2 miesiące są, niektóre są raz w miesiącu, więc zrobiłam taką średnią mojego budżetu właśnie miesięcznego. To są koszty takiego gospodarstwa domowego. Można powiedzieć, tak naprawdę chyba większości ludzi tutaj właśnie takie ma wydatki. Na przykład telefony. Telefony mam ja, ma mój mąż, czyli płacimy $100 za komórki. Każdy z nas, czyli to można powiedzieć $200 miesięcznie już płacimy właśnie za same komórki. Internet. Za internet płacimy $100 na miesiąc. Rachunki za wodę przechodzą u nas co 2 miesiące. No ale średnio za wodę to też zależy od sezonu. Raz płacimy więcej, raz płacimy mniej. Teraz pora zimowa, wiadomo, nie podlewamy, używamy tylko do użycia tutaj w domu, do naszych osobistych potrzeb i nie podlewamy ogródka, tak? To automatycznie ta woda pikuje w dół, czyli płacimy minimalnie tak naprawdę, można powiedzieć. Teraz był bardzo mały rachunek. No, ale średnio tak miesięcznie wydajemy około $100 na wodę, powiedzmy. Nawet w tym sprawdziłam ten sezon taki bardziej letni, no to on jednak tak te $100 na miesiąc musimy odłożyć właśnie na wodę. Gaz. My mamy gaz tutaj. Teraz na tą chwilę już nie używamy gazu, bo on też nie jest aż taki za zdrowy. No ale mieliśmy tutaj ogrzewanie, jak nam klimatyzacja powoli zaczynała padać, już na ciepło nam nie działała wcześniej, no to kupiliśmy, mamy tutaj rurki w ścianie właśnie i możemy sobie założyć kominek gazowy, a mamy taki grzejnik. Zaraz Wam pokażę. To właśnie za gaz płacę. Aha, i mam jeszcze kuchenkę gazową, czyli w kuchni gotuję na gazie. I tutaj kosztuje to nas też $100 miesięcznie. Prąd. Z prądem jest troszeczkę też tak up and down, dlatego że góra-dół, dlatego że teraz na przykład używamy tylko klimatyzacji. I właśnie wszystko jest na prąd. No a jak jest na prąd, no to wiadomo, cena idzie do góry. Ile my wydajemy na prąd? My wydajemy tak miesięcznie około $300 na prąd, używając tylko i wyłącznie w lato non-stop klimatyzacji, która chodzi, można powiedzieć, od rana do wieczora, żeby schłodzić, a teraz na zimę też klimatyzacją ogrzewamy cały dom. O, przepraszam, prawda. Teraz musimy też również uwzględnić nasze prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które płacimy co 2 tygodnie, czyli miesięcznie płacimy $728, dlatego że co 2 tygodnie ściągają mi z pensji na nasze ubezpieczenie prywatne. A teraz, moi kochani, od pierwszego dnia pobytu tutaj w Australii jesteśmy ubezpieczeni prywatnie, no bo taki był wymóg wizowy. No i zostaliśmy przy tym ubezpieczeniu. Na początku była to polisa rodzinna, czyli nasze córki były pod naszym prywatnym ubezpieczeniem. A no dzisiaj nasze córki są już na swoim, więc mają własne ubezpieczenie. Obecnie polisę mamy tylko ja i mój mąż. No i płacimy co 2 tygodnie $336. No to na miesiąc nam wychodzi $728. Miesięcznie płacimy za nasze prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ono wiadomo z wiekiem nam się troszeczkę będzie podwyżać, podnosić do góry. No, czym starsi, tym więcej potrzebujemy różnych e, badań, tak, lekarzy i specjalistów. Ale te prywatne ubezpieczenie daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, szybką ingerencję, co chodzi o opiekę, do specjalistów. No więc nie rezygnujemy z tego. Dużo ludzi nie posiada prywatnego ubezpieczenia i też żyją i nic się nie dzieje. Jak trzeba, to każdy im udzieli pomocy. Natomiast no,
No my mamy, ale mówię, to jeżeli jesteście rezydentami, to nie jest to w momencie, kiedy jesteście na wizach, jest wam potrzebne prywatne ubezpieczenie, więc dlatego też wam przytaczam to właśnie z mojego budżetu. No niestety my oczywiście mamy. Następny taki największy chyba wydatek, no to są oczywiście zakupy na jedzenie i środki czystości, co potrzebne jest do normalnego życia. No też wydajemy co tydzień około 350 do $400 tygodniowo na różne mięso, owoce, jajka, masło, nie wiem, co jeszcze, pieczywo, środki czystości. No na to też wydajemy. Wiadomo, ja kupuję też dużo rzeczy na promocjach, ale też kupuję sobie od czasu do czasu. Próbuję sobie pozwolić na jakieś smakołyki z polskiego sklepu czy z jakiegoś europejskiego sklepu, bo mam ochotę na wędlinę, czy mam ochotę na jakieś tam nasze polskie słodycze. No to daje nam około tak na te 4 tygodnie, tak od 1500 do $2000 wydajemy miesięcznie na, nasze potrzeby, co chodzi o jedzenie. No wiadomo, też do tego naszego budżetu musimy doliczyć benzynę, no bo na wodę nie chcę jeździć, benzyna tak idzie, raz do góry, raz na dół. No ja średnio tygodniowo wydaję około $80 na benzynę. Mój mąż ma diesla, więc on tak $60 na tydzień. Dużo, niedużo. Łącznie na paliwo przeznaczamy około $600 miesięcznie. No bo jak ja 80, mój mąż 60, no to jest ile? 140 razy 4, no to tak wyjdzie, no. Musimy oczywiście płacić opłaty za dom i działkę, którą wynoszą, jest to opłata roczna, ale jest też podzielona na kwartały, jak chcecie, czy możecie płacić właśnie, ja to przeliczyłam sobie, nasz roczna opłata za dom wynosi, niecałe 3000, 2700 z groszami, no to tak wychodzi z 220-230 $ na miesiąc. I to jest opłata, jeżeli macie swój własny dom, musicie ją opłacać. No, council rates niestety jest obowiązkowe do płacenia. To tak samo jak podatki. Ubezpieczenie domu również jest wliczone. Płacę niecałe $200 na 2 tygodnie, czyli tak miesięcznie wychodzi $400. Rejestracje samochodów też są tutaj. Mój samochód kosztuje rocznie 920 $, mojego męża następne 920 czy tam $30 rocznie. No więc łącznie daje nam to miesięcznie, tak musimy mieć odłożone te $150, 160 miesięcznie musimy z budżetu odłożyć na to, żeby opłacić właśnie ubezpieczenie, rejestrację samochodu, bo to się opłaca, mówię, jest opłata roczna, możecie dać na 3 miesiące, a możecie dać na pół roku. To zależy jak chcecie. Ja płacę raz w roku i mam święty spokój przez rok, no bo tak mi jest wygodnie, ale mówię, nie jest to konieczne, bo to są rzeczy, które tak naprawdę dotyczą każdego, kiedy ktoś przyjeżdża tu do Australii, nawet na jakiejkolwiek wizie. Jedynie co może wam odjąć, to council rate, czyli opłata za dom i ubezpieczenie za dom, to wam na pewno odejdzie z waszego budżetu, ale na pewno nie odejdzie wam wynajem. No wiadomo, jeżeli mamy mortgage, czyli kredyt na dom, to jest następne, można powiedzieć, miesięczna dodatkowo, ale to się przekłada dokładnie w momencie, kiedy przylatujecie tutaj i wynajmujecie dom, nie płacicie council rates, nie płacicie ubezpieczenia za dom i nie płacicie mortgage'u, czyli wydajecie tą kwotę na wynajem, żeby wynająć dom, a wynajem domu tutaj, czy pokoju, czy domu na tą chwilę, no też nie należy do tanich, więc ja zawsze mówię, że no lepiej ciasne, ale własne ze względu na to, że czy ja mam płacić to komuś, czy
mam to wolę płacić na siebie, ale w momencie, kiedy jesteście na wizach, no nie jest tak łatwo kupić sobie dom. Nie, nie, nie. Australia ma duże podatki. Nie jest to niemożliwe, czytałam nawet, jest to możliwe sobie kupić dom, ale podatki są bardzo wysokie. No, natomiast i z dużo praw nie możecie skorzystać, więc ludzie wiadomo, nie kupują tutaj domu w momencie, kiedy nie mają odpowiedniej, sytuacji tutaj prawnej związane z pobytem stałym albo, z obywatelstwem. Sumując te wszystkie koszty i okazało się, że wydajemy z mężem miesięcznie, dlatego że mamy jeszcze mortgage na dom, $9,000 miesięcznie wydajemy. To są koszty miesięczne, dlatego że co chodzi na przykład o mortgage, jest coś takiego tutaj, ale o tym to też Wam opowiem. Tylko Wam wspomnę, że w momencie, kiedy pracujecie w różnych non-profit organization, jest coś takiego jak salary sacrifice, czyli takie nieopodatkowane pieniądze, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej, może następnym razem, dlatego nie chcę Wam tutaj zamieszać, bo mówię, temat jest właśnie pracy i kosztów życia. No, więc koszty życia tak naprawdę, jeżeli nie macie mortgage'u, macie spłacony już na przykład kredyt na dom, no to średnie koszty wychodzą około 5 dolarów miesięcznie. Ale, zawsze jest to ale. Muszę podkreślić jeszcze jedną rzecz, bo no wiadomo, to nie są też wszystkie wydatki, bo nie wliczyłam tutaj, nie ma tutaj na przykład ubrań, wyjazdów, które z Wami robię. No paliwo to wliczam. Paliwo wliczam w ten koszt, no bo to tak naprawdę jak jeździmy, paliwo wliczam, ale prezentów na przykład, czyli urodziny, na przykład naprawa samochodu, które ostatnio miałam i wydałam sobie tak lekko, bo musiałam wymienić opony, bo się wybieram, bo jeździmy dość często, więc same wymiana opon $1000. Plus do tego serwis, $1600 poszło tak sobie, lekko. No ale trzeba zapłacić, tak, bo auto musi być sprawne i wolę mieć potwierdzone i mieć wszystko zrobione. No więc mówię, do tego są dentyści, które też są wydatki. Są leki jeszcze. Niektóre są refundowane, niektóre nie, więc też czasami idziecie do apteki, bo chcecie jakiś syrop na kaszel, no ale to też już jest koszt waszego budżetu. Czy fryzjer, który od czasu do czasu, raz na 1,5 miesiąca, też trzeba ten wydatek w budżecie sobie zaplanować. Netflix, stronka do moich piosenek. Tu $10, tu 20, tu 15, ale wiecie, i to się następne $100 zbierze, więc też by trzeba było go dodać do naszego budżetu. No i wiecie, jest mnóstwo takich niespodziewanych wydatków. A to coś się zepsuje, a to coś, na coś mamy ochotę. Tak jak ja na przykład, jadę do polskiego sklepu i kupuję sobie polską musztardę, polską wędlinkę, polskie grzybki, polskie ogórki, polski serek i wiecie, no i nie wychodzę z tego sklepu poniżej $300. Wierzcie mi, ale nie robię tego regularnie co miesiąc. Nie, nie, nie. Pewne rzeczy kupuję, na przykład ogórki kiszone kupuję, ale można je też dostać w innych sklepach, ale mówię, są to produkty, na które mam ochotę. Na przykład mąkę ziemniaczaną, bo mi się skończy, bo zrobiłam 3 razy pod rząd kluski śląskie i już mąka ziemniaczana mi się skończyła. No, to co mówiłam o tym budżecie, co chodzi o jedzenie, to takie podstawowe właśnie produkty, które można, mówię, które używam oczywiście regularnie i to są moje koszty życia, a nie mówię o swoich zachciankach, czy wyjazdów na urlop, na wakacje. No, tego też nie liczę, bo to sobie odkładam tam z moich jakichś tam oszczędności, które staram się wprowadzać, które staram się mieć właśnie w stosunku do, no, staram się je po prostu
zawsze sobie coś tam odłożyć z każdego tygodnia na przykład. Ja wiem, na przykład mój mąż, dostaje wypłatę, no to te $200 odkładam z jego pensji, $200 odkładam z mojej pensji. No i tak sobie zbieramy, ciułamy, ciułamy, ciułamy. No, a potem jednego dnia sobie wydajemy na swoje własne przyjemności. No i w tym przypadku co można powiedzieć? Czy Australia jest droga? No tak, jest droga. Jest droga, moim zdaniem jest. Czy zarabia się tutaj więcej? Tak, zarabia się dużo więcej i Australia naprawdę jest na tym dość wysokim poziomie, co chodzi o zarobki. To również jest prawda, ale jedno bez drugiego niewiele mówi. Bo najważniejsze jest tak naprawdę w tym wszystkim, i to bez względu gdzie jesteście, czy w Polsce, czy w innych krajach, najważniejsze jest w tym wszystkim to, ile pieniędzy zostaje nam po opłaceniu wszystkich rachunków, bo to jest najbardziej istotny punkt. Bo wiecie, po prawie 18 latach, a zaczynałam od minimalnej, mogę powiedzieć jedno: Australia dała nam rodzinne, spokojne życie. I choć koszty życia są wysokie, to dla nas bilans i tak jest dodatni, bo zawsze możemy coś odłożyć. Były na początku, były i nie mówię, że nie. Mieliśmy podbramkowe sytuacje, co chodzi o gotówkę. Oj, było. Ale to ja już o tym nie myślę. Było, minęło. Ale miejcie tego świadomość, że nawet jak tutaj się wybieracie, to może być na początku bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Ale wiecie co? Jestem ciekawa Waszej opinii. Napiszcie koniecznie w komentarzach, ile kosztuje życie, gdzie Wy mieszkacie. Czy jesteście w stanie jeszcze odłożyć? Czy Waszym zdaniem Australia jest droga? Ja powiem ze swojego doświadczenia, że dla mnie Australia dało właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Ze względu na to, że nie muszę przez ten miesiąc czekać na tą wypłatę i liczyć co do złotówki, czy mi wystarczy, czy będę miała coś, mi zostanie. W Polsce też mieliśmy. Był taki moment, pamiętam, jak żeśmy przylecieli z Grecji, mieliśmy pieniądze, kupiliśmy mieszkanie, wszystko było płacone za gotówki, urodziła nam się córka i zaczęły się kłopoty. Ale o tej historii to Wam powiem też w innym odcinku. Oj, były kłopoty, były. I myślę, wiecie co, ale po obejrzeniu tego mojego filmu, dajcie mi znać, kochani, czy zarobki mają odpowiednik tego i czy w waszych krajach, w tych krajach, w których jesteście, bo ja wiem, że w Polsce dalej jest system miesięczny, to wiem przynajmniej od moich bliskich, moich znajomych, którzy mieszkają w Polsce, oni dalej twierdzą, że czasami nie jest łatwo i emerytury też są, też na przykład moja mama czy moja teściowa mają emerytury raz w miesiącu, a na przykład tu w Australii są co 2 tygodnie, co też daje seniorom takie poczucie bezpieczeństwa. No, więc tak podsumowując to wszystko, miesięczne koszty naszego domu ponad $5000 podstawowych opłat. Mówię, nie licząc, jeżeli macie jeszcze mortgage, czyli kredyt na dom, bo to już jest dodatkowy koszt obciążeniowy, ale można go sklasyfikować też do wynajmu. Więc trzeba policzyć, że jakieś $4000 miesięcznie za wynajęcie czy zapłacenie właśnie kredytu na dom. Bo to już jest dodatkowe. Na takie podstawowe rachunki, telefony, woda, gaz, wszystko, opłaty i jedzenie i środki czystości, tak naprawdę można powiedzieć, ponad $5000 miesięcznie wydajemy. Taki jest mój budżet. No i cóż, no, czy oszczędzam coś z tego? Tak, oszczędzam. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, oszczędzamy zawsze sobie tam. Mam taką statystykę, ale wiecie co? Jest tak, czym więcej człowiek ma, tym więcej wydaje. Ale Australia daje właśnie to poczucie bezpieczeństwa takiego, że mogę sobie na to pozwolić, że wiem, że mi nie braknie i nie muszę zaglądać
obchodzić sklepów w koło, bo dzisiaj nie, bo mnie nie stać, albo jechać na wakacje, bo może takie trochę tańsze. Wiadomo, zawsze patrzymy, żeby było taniej, żeby było w promocjach, no bo też tak funkcjonuje i w większości z nas człowiek też pracuje nie tylko po to, żeby pracować, ale pracuje po to, żeby korzystać z życia i Australia daje ku temu duże możliwości. Na nic, kochani. Będę już kończyć. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeśli film był pomocny, bo mówię, bardzo dużo komentarzy piszecie pod filmami właśnie, a jakie są zarobki, a jakie są koszty życia. Ja powiedziałam tutaj o sobie i moim ognisku domowym, ile my wydajemy i w co jest w to wliczone, bo mówię, jeszcze jest tysiące innych rzeczy, które możemy wliczyć i to jest niekończąca się opowieść, ale mówię, z takich podstawowych, bez niektórych rzeczy możemy się obejść, a do niektórych po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, niektórzy mają nawyki. Nie wliczam oczywiście do mojego budżetu mojego palenia papierosów na przykład, no bo to oczywiście nie dotyczy budżetu, co chodzi każdej rodziny, bo to jest tak najważniejszy taki aspekt, ile kosztują środki, środki czystości, spożywcze, opłaty. To najbardziej Was interesuje. Natomiast co chodzi o używki, też są kosztowne, więc nie polecam, nie polecam. Niestety w Australii używki są dosyć drogie, mocno drogie. Tak, tak. Dziękuję za oglądanie, za to, że zostaliście ze mną do końca. Jutro zabiorę Was gdzieś. Dziękuję Wam za wspólny spędzony czas. Do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że to będzie jutro. Pojedziemy na spacer. Pogoda dzisiaj przepiękna, ale mówię, pogaduchy dzisiaj na fotelu, pogaduchy do poduchy. Nic. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Bye.